Ok, śruby odkręcone, zdejmuję teraz tę pokrywę. Blokadę przewodu dosyć dobrze widać. Natomiast no niestety w środku nic więcej z tego mechanizmu najwyraźniej się nie zachowało. No i teraz właściwie możemy od razu bardzo ładnie, wygodnie wyjąć ze środka silnik połączony z tymi wszystkimi przewodami. W środku nic nie jest zardzewiałe. Naprawdę w pięknym stanie, wbrew pozorom, jest ten odkurzacz. Włącznik jest w pozycji włączonej. Teraz jest wyłączony. Odkurzacz Zelmer z 78 roku z zachodnio-niemieckim włącznikiem. To już jest dosyć fajna rzecz. Wyciągam. Bardzo ładna, duża szczotka. Ok. Widzicie, on się od razu bardzo ładnie zaczyna obracać. Teraz przynajmniej będzie to jako tako chodziło. Czyli tak, jeden z tych przewodów, na przykład ten brązowy, wkładam tutaj do kostki. Wyłączmy, nie mamy, włączmy, mamy. Cześć, na moim stole warsztatowym jest dzisiaj bardzo kolorowo, bo mam tutaj kilka wielobarwnych polskich odkurzaczy w takiej kolorystyce charakterystycznej dla lat 1970. O najstarszym z tych odkurzaczy, tym ręcznym odkurzaczu Zelmer 01A z 1972 roku, jeżeli dobrze pamiętam, z grudnia 1972 roku, mówiliśmy już niedawno w poprzednim, czy w jednym z poprzednich odcinków, natomiast nie mówiliśmy jeszcze o tych dwóch, jeżeli chodzi o kształt, moc i pojemność zupełnie innych, dużych, podłogowych odkurzaczach. O nich jeszcze nie rozmawialiśmy. To są odkurzacze Zelmer typ 95 i Zelmer typ 96. Różnią się głównie tym, że ten odkurzacz Zelmer typ 96 wyposażony jest w zwijacz przewodu. Przynajmniej powinien być wyposażony, bo w tym momencie to w tym egzemplarzu tego odkurzacza nie działa. To są odkurzacze, które są właściwie rówieśnikami. Są rówieśnikami, jeżeli chodzi o datę produkcji tych egzemplarzy, ponieważ one obydwa pochodzą z roku 1978. Jeżeli dobrze pamiętam, to ten chyba z czerwca, ten chyba z maja 1978 roku. Jeszcze to sobie za chwilkę obejrzymy. I obydwa te odkurzacze są też rówieśnikami, jeżeli chodzi w ogóle o datę ich powstania, ich wprowadzenia na rynek, bo jeżeli dobrze pamiętam, to zarówno typ 95, jak i typ 96 pojawiły się na polskim rynku w roku 1976. Zresztą później sobie to jeszcze sprawdzimy, bo mam tutaj obok na stoliku kronikę zakładów Zelmer, z której staram się zwykle korzystać i tam troszkę o tych odkurzaczach powinno być napisane. Później w dalszej części nagrania sobie to wszystko przeczytamy. O tym odkurzaczeku Zelmer 01A dzisiaj oczywiście mówić nie będziemy. Raczej nie będziemy też mówić poza takim krótkim porównaniem o tym odkurzaczu typ 95. Właściwie to od niego mógłbym zacząć, ale obiecałem ostatnio w jednym z komentarzy, że zajmiemy się tym odkurzaczem typ 96 i jemu chciałbym głównie poświęcić dzisiejsze nagranie. Ręczny odkurzacz Zelmer 01A już odstawiłem. Zostawiłem na razie na stole warsztatowym te dwa odkurzacze, zielony typ 95, pomarańczowy typ 96. Dla porównania, bo jak widzicie, mimo że odkurzacze te powstały dokładnie w tym samym roku, mimo że te egzemplarze odkurzaczy pochodzą także z tego samego roku, one się jednak między sobą różnią i to nie tylko kolorem, różnią się tutaj włącznikami, różnią się tym, że odkurzacz typu 96, jak wspomniałem, wyposażony był także w zwijacz przewodu, który tutaj w tym egzemplarzu niestety nie działa. Różnią się kształtem tej górnej czy przedniej pokrywy wlotu powietrza, no bo w tym odkurzaczu jest tutaj też takie przewidziane miejsce zarówno na pokrywie wlotu, jak i na pokrywie wylotu powietrza do nawinięcia przewodu. Tutaj tego nie ma, nie było takiej potrzeby, za to ta pokrywa jest taka większa, bardziej masywna. Różnią się też właśnie tą tylną pokrywą wylotu powietrza. Poza tym możemy rzucić okiem, jak wyglądają z drugiej strony. Właściwie bardzo podobnie tutaj na dole czy z tyłu odkurzacza znajdują się dwa kółeczka. Tutaj w tej górnej czy przedniej części, jeżeli odkurzacz używany jest w pozycji poziomej, znajduje się właściwie identyczne kółeczko, które tutaj jest już bardzo starte, ale powinno jeszcze funkcjonować, natomiast tutaj w ogóle go nie ma, trzeba będzie
takie kółeczko albo jakieś inne, które je zastąpi, tutaj zdobyć. Rzućmy od razu też szybko okiem na te tabliczki znamionowe. To jest, tak jak powiedziałem, odkurzacz Zelmer typ 95 i on pochodzi, przepraszam, z czerwca 1978 roku. W środku według tabliczki znamionowej znajduje się agregat ssący o mocy 750 watów. I rzućmy dla porównania też szybko okiem na tabliczkę znamionową tego odkurzacza, którą jeszcze sobie za chwilkę dokładniej obejrzymy. Odkurzacz Zelmer typ 96 i on pochodzi z maja 1978 roku, czyli powstał miesiąc czy parę tygodni wcześniej niż ten odkurzacz. No i tutaj według tabliczki również w środku powinien się znajdować silnik o mocy 750 watów. Zostawiam ten odkurzacz typ 96 na stole, bo nim będziemy się dzisiaj zajmować. Ten odkurzacz typ 95 na razie odstawiam na bok. Nawiasem mówiąc, w tym odkurzaczu typ 95 jest całkowicie obcięty przewód. Trzeba go będzie, jak będziemy się tym odkurzaczem w jednym z następnych odcinków zajmować, wymienić. W tym odkurzaczu typ 96 co prawda jakiś taki szczątkowy przewód jest, ale jest to przewód prawdopodobnie od jakiegoś radioodbiornika, może od jakiejś lampki, który ktoś tutaj ewidentnie w późniejszym okresie zamontował. Oryginalnego przewodu także tutaj nie ma. Nie sprawdzałem też oczywiście dotąd, czy te odkurzacze są sprawne. Jak widzicie, nawet tych odkurzaczy jeszcze nie czyściłem. One są dosyć brudne, dokładnie w takim stanie, w jakim je bardzo lubię i w jakim do mnie trafiły. No i na stole teraz pozostał już tylko rzeczywiście odkurzacz, którym dzisiaj będziemy się zajmować, czyli ten Zelmer typ 96. Tutaj bardzo dobrze, nawiasem mówiąc, widzicie miejsce, z którego wychodzi ten nieoryginalny, założony kiedyś przez kogoś przewód. Nie mam pojęcia, czy połączenie tego przewodu jest sprawne. Tutaj z tyłu, nawiasem mówiąc, widać miejsce po jakiejś naklejce, prawdopodobnie, nie wiem, być może z jakiegoś serwisu, tak bym przypuszczał. Rzućmy jeszcze raz, proszę, spokojniej okiem na tabliczkę znamionową. Wyświetlę ją Wam tutaj też z boku, ja się troszeczkę przesunę. Logo Predom Zelmer, miesiąc i rok produkcji 05, czyli maj 1978 roku. Jest tutaj podane napięcie 220 V, częstotliwość sieci 50 Hz, no jest typ odkurzacza 96, praca S1, jest silnik o mocy 750 W i jest zgodność z polską normą z 75 roku. To są właściwie wszystkie dane, które na tej tabliczce znamionowej się znajdują. Nawiasem mówiąc, jest to jeszcze ta fajna, taka aluminiowa tabliczka przynitowana do korpusu odkurzacza. Przyznaję, że zawsze bardzo się cieszę, jak w tych starszych urządzeniach znajdę takie tabliczki, a nie te późniejsze już naklejane na odkurzacz. Poza tym odkurzacz jest w sumie zewnętrznie w nie najgorszym stanie. Jak widzicie, są tutaj zachowane obydwa te tylne kółeczka. Jest to małe kółeczko przednie. Troszeczkę tu jest ta obudowa kółeczka pęknięta i ośka wypadła z mocowania. Nawet nie jest ten odkurzacz jakoś bardzo podrapany. Nosi oczywiście ślady użytkowania, ale to jest nawet fajne. Nie są popękane te zewnętrzne plastikowe pokrywy, to już jest fajne. Są tutaj te włączniki, znaczy jest, przepraszam, przycisk włącznika i on wydaje się nawet działać. No, zupełnie nie działa, zablokowany jest ten przycisk zwijacza przewodu. Przyznaję, że nie wiem, czy uda się ten mechanizm zwijacza przewodu odtworzyć, czy on jest w całości zachowany w tym odkurzaczu. Zobaczymy to wszystko. Ja od razu mówię, że nie mam takiego oryginalnego przewodu z lat 70., który powinien się w tym odkurzaczu znajdować, natomiast na pewno mam gdzieś w warsztacie i to chyba nawet taki pasujący biały, współczesny przewód, który na razie do tego odkurzacza założymy. Te oryginalne przewody na razie mi się skończyły, ale cały czas zaglądam gdzieś tam na giełdy staroci i prędzej czy później taki przewód znajdę. No jest tutaj też czujnik zapełnienia worka na kurz i to jest właściwie wszystko, co tak z zewnątrz jestem w stanie o tym odkurzaczu powiedzieć. Dlatego proponuję, żebyśmy nie tracąc czasu po prostu wzięli się za jego rozmontowanie. Postawiłem teraz ten odkurzacz pionowo i spróbuję wyjąć z niego przede wszystkim najpierw worek na kurz. Tutaj ten zatrzask pokrywy działa bardzo ładnie. Otwieram pokrywę, w środku jest to nawet dosyć czyste, tu jest jeszcze taki dekielek. No i w środku, o,
Wyciągam worek na kurz. On jest nawet, przyznam szczerze, że zaskakująco nieduży. Nawiasem mówiąc, w środku wszystko też jest, zobaczcie, w pięknym stanie. Nie widać śladów rdzy. Nawet ta farba jest w środku bardzo ładnie zachowana. I jest ten odkurzacz naprawdę dosyć czysty w środku. Zresztą ten worek jest tak, że sprawia w ogóle wrażenie wytrzepanego. W takich workach znajduje się czasem różne dziwaczne rzeczy, łącznie z gipsem, gładzią, cementem, liśćmi, no i nawet gwoździe stare kiedyś znajdowałem. Także tutaj widać już, że w środku ten odkurzacz, jeżeli chodzi o ten wlot powietrza i część, w której mieści się worek na kurz, jest w bardzo ładnym stanie. Wystarczy to wszystko troszeczkę wyczyścić. Połóżmy teraz ten odkurzacz i zajmijmy się może odkręceniem tej części pokrywy silnika. A tak naprawdę nie będę tego odkurzacza kładł poziomo, tylko postawię go w ten sposób na krawędzi stołu i on powinien bardzo ładnie, stabilnie teraz stać. I mamy teraz tę pokrywę wylotu powietrza i pokrywę silnika na górze. Możemy ją wygodnie zdjąć. Tutaj, jeżeli się nie mylę, to śruby mocujące tę pokrywę powinny znajdować się tutaj pod tymi zaślepkami. O tak, to są takie gumowe koreczki, zaślepki i tam faktycznie schowane są śruby. Tutaj mam wrażenie, tak jak powiedziałem, że kiedyś była naklejona jakaś naklejka serwisowa, która tak jakby zachodziła na jedną z tych śrub. Ok, zdjąłem te 4 zaślepki, no to odkręćmy teraz śruby. Wydaje się, że śruby wychodzą, wykręcają się zupełnie bez problemu. Już w kilku odkurzaczach musiałem dość długo walczyć z różnymi zardzewiałymi i zablokowanymi śrubami. Tutaj wydaje się to odkręcać zupełnie dobrze. Ok, śruby odkręcone, zdejmuję teraz tę pokrywę. Tutaj muszę ten przewód sobie od razu przełożyć tak, żebym mógł ją tutaj położyć. No i tutaj też wygląda to, bardzo mi się to podoba, wygląda to w środku naprawdę czyściutko. Zobaczcie, nie jest ten odkurzacz zaklejony żadną gładzią, nikt go chyba do żadnych remontów nie wykorzystywał. Tutaj nawet jeszcze widać taki papierek preszpanowy, którym zabezpieczona jest kostka. Aha, tak, zajrzyjcie. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, ale tam wydaje mi się, że jest kompletnie wymontowany cały ten mechanizm zwijacza. To znaczy, ja go tam zupełnie nie widzę. Nie wiem. Obejrzymy to sobie później, ale tutaj nawet jest jakaś taka klamra, która mam wrażenie, że zupełnie jakby blokowała ten przycisk. Zobaczymy. Przyznaję, że pierwszy raz ten odkurzacz typu 96 rozkręcam i nie wiem dokładnie, jak ten mechanizm powinien wyglądać. Zobaczymy, czy da się go odtworzyć. Tak czy inaczej, na razie odkręcę sobie tutaj ten przewód od kostki, bo on by mi w przeciwnym razie przeszkadzał. Ok, jeszcze Wam to tutaj dokładniej pokażę. Spójrzcie, tutaj wchodzi ten nieoryginalny przewód. On łączy się z resztką oryginalnego przewodu, który tutaj się znajdował i który ewidentnie jest ucięty. Także ta kostka, która była tutaj założona, o ta, nawiasem mówiąc, w kolorze tego odkurzacza, to jest coś dodanego moim zdaniem dużo później, bo ten przewód już tutaj wychodził na zewnątrz. On jest tutaj w jakiś taki dziwny sposób poprowadzony i tutaj wchodzi do tej dużej kostki, ale to są, wydaje mi się, jeszcze wszystko oryginalne połączenia. Natomiast zaraz spróbujemy to wszystko wyjąć i zobaczymy, jak to mogło być fabrycznie zrobione. Ok, odczepiłem już tutaj ten jakiś tymczasowy czarny przewodzik, który tutaj był. No i tutaj mamy końcówkę oryginalnego przewodu, który jest obcięty.
Znaczy jego faktycznie jak się wciśnie tutaj ten przycisk, to można go tutaj włożyć do środka. O! Ja go tutaj już wyjąłem. Natomiast nie widzę tutaj żadnego mechanizmu zwijającego ten przewód. Można ewentualnie go tutaj po prostu wepchnąć do środka. Natomiast zakładam, że było to coś w rodzaju jakiejś sprężyny, która ten przewód w środku zwijała. Natomiast jest to kompletnie w takim razie wymontowane. Niestety nie mam drugiego takiego odkurzacza dla porównania. Nie wiem, jak ten mechanizm wyglądał. To już ci z Was, którzy takie odkurzacze typu 96 mają, będą mogli to ewentualnie w komentarzach podpowiedzieć. A ja poszukam jeszcze ewentualnie gdzieś w internecie zdjęć takich odkurzaczy 96, żeby móc to zobaczyć, jak to wyglądało. Tutaj udało się tylko osiągnąć to. Nie wiem, czy będziecie widzieli, że teraz jak wciskam tutaj przycisk zwijacza na obudowie, tutaj na dole, to cała ta klamra się przesuwa i zwalnia tutaj tę blokadę, która, a może w ten sposób będzie to lepiej widać, która blokowała przewód i rozumiem, że jak ta blokadka była zwolniona, no to sprężyna w środku mogła ten cały przewód na jakiś bęben nawinąć. O, myślę, że teraz tę tutaj położoną blokadę przewodu dosyć dobrze widać. Natomiast no niestety w środku nic więcej z tego mechanizmu najwyraźniej się nie zachowało. W takim razie odkręcimy teraz te 4 śruby, które trzymają, dociskają cały ten silnik w obudowie i chyba będziemy musieli też odkręcić te 2 śrubki, żeby móc zdjąć tę klamrę, bo inaczej też nie wyjmiemy całej tej części. Zaraz zobaczymy, odkręćmy na razie to, co się tutaj da. Aha, nawet nie. Widzę, że nie musimy tutaj odkręcać tej klamry. To się wszystko bardzo ładnie podnosi. No i teraz właściwie możemy od razu bardzo ładnie, wygodnie wyjąć ze środka silnik połączony z tymi wszystkimi przewodami. Od razu rzut oka do środka tego odkurzacza. Zobaczcie, też wszystko naprawdę w ładnym stanie. Tutaj nawiasem mówiąc ten przycisk i ten włącznik też bardzo ładnie chodzą. Tworzywo ABS. Tutaj są numery części 96, 1011, 1013, 1012. W środku nic nie jest zardzewiałe. Naprawdę w pięknym stanie, wbrew pozorom, jest ten odkurzacz. Może prawdę mówiąc na razie ten korpus odkurzacza w ogóle odstawię na bok, a my zajmiemy się silnikiem. Ten przewód, który był przy tym odkurzaczu, mogę już odłożyć. Nie wyrzucam go oczywiście, bo on przyda się do jakiegoś innego zastosowania, może do jakiegoś radioodbiornika, ale na pewno nie zostawię go tu przy tym odkurzaczu. Mam teraz na stole silnik w takim układzie, w jakim on jest zamontowany w odkurzaczu. Tutaj z całą tą obudową od góry, którą mogę zdjąć. Tutaj jest włącznik, za chwilkę zobaczymy sobie, czy ten włącznik działa. No a zakładam, że tutaj był zamontowany cały ten mechanizm zwijacza przewodu, którego w ogóle tutaj nie ma, więc na razie nie będziemy się tym zajmować. Rzućmy okiem na kondensator, który jest tutaj zamontowany. Tak, bardzo popularny kondensator spółdzielni Silesia KPPZ 015. Sprawdźmy może, tak jak powiedziałem, czy działa tutaj ten włącznik. On, chwileczkę, tutaj idą przewody od włącznika i to są te dwa dochodzące tutaj do kostki. Tutaj mamy jeden przewód idący do kondensatora i do uzwojeń silnika, łączący się z przewodem idącym do włącznika. Tutaj mamy drugi przewód idący do kondensatora i do uzwojeń silnika, który jest będzie połączony bezpośrednio z przewodem zasilającym, a tutaj na środku będziemy mieć drugi przewód z przewodu zasilającego, który będzie się łączył z tym przewodem idącym do włącznika. Później montując cały ten odkurzacz sobie to jeszcze obejrzymy. Na razie sobie tutaj postawię miernik. OK, chyba powinno to być widoczne. Ustawiam sobie na sprawdzenie przejścia prądu i to powinny być przewody idące do włącznika. W tej chwili widać, że
Włącznik jest w pozycji włączonej. Teraz jest wyłączony. OK, czyli włącznik wiemy już, że działa. W porządku. To mogę w sumie na razie odłożyć. Nie będę odłączał tej całej obudowy, nie ma takiej potrzeby. Patrzę, czy jest coś tutaj na tej obudowie włącznika napisane, ale nie widzę. Może zaraz z ciekawości, a wyjmijmy go, zobaczmy, czy jest tutaj gdzieś producent tego włącznika wymieniony. Czy te włączniki też powstawały w zakładach Zelmer? Przyznaję, że tego nie wiem. Z ciekawości chciałbym zajrzeć. Szczerze mówiąc, to one trochę przypominają włączniki do radzieckich odkurzaczy Czajka. O, i to jest... Mam wrażenie, że to jest jakiś niemiecki włącznik. Kurczę. Trochę podobne widziałem na przykład w odkurzaczach AEG. Ciekawe. Wygląda on, szczerze mówiąc, narobiony tutaj fabrycznie. No ma znaczek VDE, czyli Niemieckiego Związku Elektrotechników. Spójrzcie, to jest właśnie w zbliżeniu tutaj pokazany ten włącznik. Bardzo podobny do włącznika, którego chyba mieliśmy w odkurzaczu AEG Vampiret z początku lat 60. Ciekawa rzecz i tu jest sporo niemieckich oznaczeń, między innymi właśnie to oznaczenie VDE. Zrobię sobie zdjęcie z tego włącznika i postaram się troszkę więcej o nim poszukać. Nawiasem mówiąc, widzę, że tu chyba odkręciła się jedna ze śrubek, które trzymają tę obudowę. O, ale już ją dokręciłem. Druga jest ok. Tutaj te śrubki trzymające przewody są mocno przykręcone. Ciekawa rzecz. Niemiecki przełącznik, niemiecki włącznik w polskim odkurzaczu. Bardzo ciekawe. O, tak go tutaj wkładamy i w ten sposób go przykręcimy. Bardzo ciekawe. No wtedy w latach 70. zakłady Zelmer dosyć blisko współpracowały m.in. z firmą Rotel w Szwajcarii. Wiele odkurzaczy Zelmera było produkowanych w wersji eksportowej pod marką Rotel. Licho wie, być może z tego powodu ta współpraca też zaowocowała tym, że w tych odkurzaczach były używane jakieś zachodnio-niemieckie, zachodnie części, a może po prostu tutaj jakiś podobny włącznik się zepsuł i kiedyś ktoś go wymieniał, aczkolwiek prawdę mówiąc on jest tutaj raczej tak dobrze wpasowany, zwróćcie uwagę, że moim zdaniem to jest absolutnie wykonane fabrycznie. Także nie sądzę, żeby sam ten włącznik był kiedyś w późniejszym okresie wymieniany. No ciekawe. Odkurzacz Zelmer z 78 roku z zachodnio-niemieckim włącznikiem. To już jest dosyć fajna rzecz. No to teraz w takim razie sprawdźmy sobie może tutaj szczotki w tym silniku. Później go oczywiście wyczyścimy jeszcze. Ale bardzo mnie ciekawi. Chyba są nawet w dobrym stanie, bo widzę, że tutaj wystają i no co najmniej myślę, że z centymetr powinny mieć. Więcej już ich nie widać. Muszę tutaj wyprostować te dwie, albo nawet z jednej strony wystarczy te blaszki, żeby móc je wyjąć. Ok, ostrożnie, żeby szczotka nie wystrzeliła. Ok. Wyciągam. Bardzo ładna, duża szczotka. Tu ją fajnie widać. Mogę ją nawet włożyć od razu z powrotem. Jak zawsze ją zmierzymy, ale zrobimy to może na tej drugiej szczotce. Muszę tylko upchać tutaj z powrotem całą tą sprężynkę. Dobra, wkładam blaszkę. Zaginam tutaj z drugiej strony. Tę szczotkę obejrzeliśmy, obejrzmy w takim razie także tę drugą. Odginam blaszkę, wyjmuję. O, mam już sprężynkę. O, bardzo fajna, duża szczotka. Nie wiem, 8 na 6, zaraz zobaczymy. W szerszym miejscu 10, w węższym miejscu 6. 10 na 6. Nawet troszeczkę więcej. Tutaj mi pokazuje 6, 10. Nie, 6. 10 na 6.
Ok. Wkładam ją, momencik, w ten sposób. Ok, one są troszeczkę tak pod kątem, jakby, czy w każdym razie nie dokładnie naprzeciwko siebie. Są troszeczkę przesunięte względem siebie i dotykają komutator troszeczkę w innej pozycji. Nie bezpośrednio na wprost. Ok. Fajnie. Ostatnio w jednym z odcinków tutaj na kanale oglądaliśmy ten malutki ręczny odkurzacz Zelmer 01A z 1972 roku. No to wykorzystajmy go dzisiaj do tego, żeby wyczyścić trochę ten silnik typ 84 z odkurzacza Zelmer typ 96 z 1978 roku. A wykorzystajmy jeszcze ten odkurzacz w roli dmuchawej do przedmuchania części kurzu, której nie jesteśmy w stanie odkurzyć z tego silnika. Ok, myślę, że wyszło to całkiem fajnie. Silnik już prezentuje się dużo lepiej. Może jeszcze jakimś pędzelkiem go trochę poczyszczę, ale generalnie z grubsza już go przy pomocy tego starego Zelmerka 01A wyczyściliśmy. A jeszcze tym pędzelkiem takie mocniej przyczepione kawałki brudu doczyszczę. A tutaj jest jeszcze jakaś naklejka. Nie wiem, czy z jakiegoś serwisu, czy jeszcze fabryczna. Nie mam pojęcia, z jakimś numerkiem. Bardzo ładnie zachowana też ta guma amortyzująca silnik, trzymająca go w obudowie. Myślę, że zaraz możemy zrobić test tego silnika, ale sprawdźmy jeszcze najpierw przejście na szczotkach, po tym jak je wyjęliśmy i włożyliśmy. Ok. W takim razie biorę sobie jak zwykle jakiś przewód. To nie będzie jeszcze przewód, który zamontujemy w tym odkurzaczu. Mam do tego celu jakiś taki też nowy, ale przynajmniej biały, lepiej pasujący. No i musimy się dostać tutaj do tej kostki. Tak mi będzie niewygodnie, więc sobie tę kostkę na razie odkręcę tutaj z tej obudowy. I teraz tak, muszę jeden przewód z przewodu zasilającego. Tutaj mamy dwa przewody idące do włącznika, czyli tak, na pewno jeden łączę tutaj z przewodami idącymi do włącznika, tylko teraz mam problem, bo tutaj w tej kostce widzę, że nie ma śrubek. Moment, może ja mam, znaczy po prostu nie mogę przykręcić tych przewodów, bo brakuje tutaj akurat dokładnie tych dwóch śrubek, do których chciałbym podłączyć moje przewodziki z przewodu zasilającego. Zobaczę, czy ja mam gdzieś jeszcze taką starą kostkę. Jak nie, to będziemy chyba musieli wziąć w ogóle nową. Moment, mam tutaj takie dwie porcelanowe kostki, aczkolwiek dużo mniejsze. No w tej na przykład są śrubki. Taka maleńka śrubka. No, zobaczmy. Wkładam tam głęboko przewód. O, pasuje. Super. Dobra, to jeszcze jeden. No szkoda mi trochę jej niszczyć, ale w sumie może gdzieś z jakiejś innej, nowszej kostki do niej przełożę takie śrubki. Będzie do jakiegoś fajnego, starego urządzenia. Dobra, czyli te dwie kosteczki się całkiem fajnie przydały. Głęboko dopchnięty ten przewód.
Ok, połączone. Te kostki sobie na razie odstawiam, bo one właśnie jako tacy dawcy części mi się przydają, a spróbuję te śrubki jednak tutaj w nich uzupełnić i będę miał je właśnie, tak jak powiedziałem, do jakichś innych starych urządzeń. Przewód mam już podłączony. Sprawdźmy sobie jeszcze na wszelki wypadek miernikiem. Dotykam tutaj do wtyczki. W tej chwili nie ma przejścia. Włączam. Jest przejście, czyli teraz prąd przechodzi tutaj przez szczotki, przez cały ten komutator. O. Ok, a sprawdźmy jeszcze tutaj na jedną szczotkę. Tak, a na obudowę nie ma. I tutaj z drugiej strony na obudowę nie ma. Tutaj jest i tutaj jest. Ok. No i teraz musimy zachować oczywiście sporą ostrożność. Tutaj mamy nasz przewód przyłączeniowy, rozwinę go, bo tak jak zawsze mówię i zawsze to będę powtarzał, nie można takich silników od odkurzaczy, to jest już dosyć mocny, 750-watowy silnik, nie można ich tak podłączyć do napięcia 230 V, jeżeli one stoją luzem na blacie, dlatego posłużymy się tym moim regulatorkiem napięcia. W sumie mogliśmy wziąć też ten autotransformator, który mam tutaj na stole, ale chyba ten regulatorek będzie to po prostu wygodniejsze. Teraz mam tutaj bardzo obniżone napięcie na nim i ten nasz przewód zasilający podłączony do silnika wpinam do regulatora napięcia. Regulator wpinam sobie do listwy zasilającej, ale na razie jeszcze niczego nie włączam. Włożę sobie okulary ochronne, bo przypominam to też zawsze, w takich silnikach gromadzi się brud, mogą się gromadzić jakieś zbrylone kawałki brudu, można tym oberwać w twarz, można tym oberwać w oko, lepiej się zabezpieczyć. Zakładam sobie też rękawiczki. Tutaj jak widzieliście postawiłem ten silnik troszeczkę pod kątem, żeby on mógł zasysać powietrze od spodu. Przekręcę ten silnik może tak, żebyście to dobrze widzieli. Mamy przewód zasilający włączony do regulatora napięcia, mamy zmniejszone napięcie, regulator mamy włączony do listwy zasilającej. No to zróbmy test tego silnika. Widzicie, on się od razu bardzo ładnie zaczyna obracać. Fajne jest też to, że ten silnik płynnie reaguje tutaj na zmiany napięcia. To nie jest tak, że on jakoś skokowo zaczyna nagle przyspieszać, nagle zwalniać. To by mogło świadczyć o tym, że są spalone jakieś uzwojenia w wirniku. Natomiast on działa w sumie dosyć płynnie. Tam czasem mam wrażenie, że słychać, jak obciera prawdopodobnie tutaj turbina o obudowę, być może na niższych obrotach ona jakoś zaczyna tam troszeczkę drgać. No gdyby chcieć się naprawdę bardzo zająć tym silnikiem, to można by tutaj zdjąć tę obudowę, przeczyścić cały ten komutator, ale myślę, że na potrzeby takiego muzealnego odkurzacza, w którym ten silnik będzie włączany tylko co jakiś czas do jakiejś demonstracji, w zupełności to wystarczy. Też raczej chyba nie widzę potrzeby wymiany łożysk w tym silniku. Ten wirnik obraca się naprawdę ładnie, a łożyska nie są bardzo głośne, takie przynajmniej mam wrażenie. Gdybyśmy chcieli ten odkurzacz wykorzystywać na co dzień w domu, no to pewnie warto byłoby wymienić tutaj łożyska na jakieś nowe, ale myślę, że na potrzeby eksponatu przynajmniej na razie nie będziemy tego robić. Generalnie widać, że ten silnik całkiem fajnie działa. Troszeczkę widziałem tutaj iskrzenie na szczotkach, być może spowodowane tym, że może jedną ze szczotek włożyłem odwrotnie niż ona była, nie pamiętam. I ona troszeczkę bardziej musi się tam teraz dotrzeć, ale generalnie całkiem fajnie to działa. Aha, przepraszam, jeszcze zanim to wszystko rozłączę, zapomniałem jeszcze zrobić próby w działaniu tego włącznika. Włączmy, w takim razie mamy wszystko podłączone, włączmy ten silnik jeszcze raz i spróbujmy tutaj kilka razy wcisnąć ten zasłonięty od waszej strony, ale widoczny tutaj od mojej włącznik. Ok, silnik fajnie ruszył, no to wyłączmy go teraz. No i jest wyłączony, włączmy. Wyłączmy. Ok. Całkiem fajnie ten włącznik również
działa. Myślę, że można ten silnik z powrotem zamontować teraz w odkurzaczu. Ale najpierw, zanim zamontujemy ten silnik, musimy oczywiście tutaj odłączyć ten przewód zasilający, który teraz tymczasowo używaliśmy. Tak jak powiedziałem, na razie wykorzystamy jakiś inny. Tutaj te śrubki od razu troszeczkę dokręcam, żeby znowu mi nie wypadły. No tak, ale zanim ten silnik zamontujemy tutaj w obudowie, chciałbym to wszystko oczywiście porządnie wyczyścić. Tak jak Wam powiedziałem, ten odkurzacz nie jest w środku bardzo brudny, ale też trzeba go innym odkurzaczem odkurzyć. Później przetrzeć całą tę obudowę, niech on już będzie ładny i w miarę czysty. Zabieram na razie tę obudowę do ogrodu, za chwilkę wrócę tutaj do warsztatu. Mam nadzieję z tymi wszystkimi częściami już znacznie bardziej wyczyszczonymi. Odkurzacz wyczyściłem i umyłem, on sobie teraz dosycha na słońcu, a chciałem Wam przy okazji pokazać jeszcze jedną rzecz. Tutaj mam jeszcze jeden egzemplarz takiego właśnie silnika z zakładów Zelmer ZZSD typ 84. Chyba troszeczkę starszy, bo ten nasz dzisiejszy jest z 78 roku, a ten ma tutaj datę 77 rok. Chyba ten silnik już kiedyś oglądaliśmy tutaj na kanale. Z tego co pamiętam, to ja nie mam go wyjętego z żadnego odkurzacza, tylko chyba po prostu ten silnik gdzieś albo znalazłem, albo kupiłem. Przyznaję, że już w tej chwili tego dobrze nie pamiętam. Chyba wypróbowywaliśmy już działanie tego silnika. On całkiem fajnie działa. Wydaje się może troszeczkę niższy, ale to dlatego, że nie jest tutaj po pierwsze włożony w tę taką gumę, która osłania i amortyzuje tę całą część agregatu ssącego, no i nie ma też tutaj na tej części komutatorowej nie ma założonej tej plastikowej nakładki, ale generalnie jest to praktycznie ten sam silnik, chociaż ten też ma, widzę, taką tutaj plastikową osłonkę, której w tym brakuje. Nie wiem, czy ona została zdjęta, czy był ten silnik w ten sposób ten rok wcześniej, powiedzmy w 77 roku, w jakimś odkurzaczu pewnie podobnego typu zamontowany właśnie w ten sposób. Myślę, że ten silnik się nam przyda jeszcze do jakiegoś innego odkurzacza, w którym silnik będzie zepsuty albo będzie go brakowało. Na razie go sobie na bok odstawiam. No i co? Chciałem jeszcze jak zwykle zajrzeć do katalogu silników, żeby poczytać coś troszeczkę o tym typie 84, no ale niestety tak, jeden katalog silników, który mam, pochodzi z roku 1975 i to jest jeszcze za wcześnie. Tych silników jeszcze tutaj nie ma, natomiast drugi katalog takich silników małej mocy, w którym znajdują się również agregaty ssące do odkurzaczy, mam z roku 1985 chyba, czy 4, nie pamiętam, chyba z 85. No i to już jest za późno, bo tam już są znacznie nowsze typy silników czy agregatów ssących do odkurzaczy. Już tego typu 84 w tym nowszym katalogu z lat 80. nie ma. Przypuszczam, że był jeszcze jakiś wydany pod koniec lat 70. czy na początku 80., ale takiego katalogu do tej pory ani nie widziałem, ani nie udało mi się jeszcze zdobyć. Natomiast zajrzyjmy sobie jeszcze do tej kroniki zakładów Zelmer, bo wydaje mi się, że tutaj jakaś wzmianka o tym silniku typ 84 powinna być. Po pierwsze patrzę tutaj do rozdziału, który jeszcze sobie poczytamy. Jest tutaj tylko wzmianka, ponieważ w tym czasie chodzi tutaj o połowę lat 70. Na rynkach zachodnich pojawiło się zwiększone zapotrzebowanie na odkurzacze duże, posiadające agregaty ssące o mocach 750 do 800 W. Takie odkurzacze dzięki dużemu podciśnieniu i wydatkowi powietrza pozwalają na skuteczne czyszczenie powierzchni mieszkań w krótszym czasie, co mimo zwiększonej mocy pozwala na oszczędność energii elektrycznej. No więc Zelmer też przystąpił do opracowania takich konstrukcji. Modele plastyczne przedstawiła firma Rotel, mówimy już tutaj o modelach odkurzaczy, a nie silników, a własne biuro konstrukcyjne opracowało konstrukcję odkurzacza typ 95, taki jak ten zielony, który oglądaliśmy, standard, i typ 96 ze zwijaczem przewodu. I teraz uwaga, równocześnie opracowano agregaty ssące o mocy 750 W, czyli albo ten, albo jakiś troszeczkę wcześniejszy
model. Tutaj mówimy o roku 74, 5, no w 6 już były te odkurzacze opracowane. Jeszcze sobie o tych odkurzaczach zaraz troszeczkę poczytamy, o silnikach tutaj już więcej nie ma, natomiast zajrzyjmy jeszcze do tabeli uruchomień nowych produktów. Ona też jest często skarbnicą wiedzy. Ok, popatrzmy sobie tak od roku 75, 4, czyszczarka, masażer, tak, silnik do froterki, silnik, odkurzacz Zelmer typ 96, rok 1976, odkurzacz Zelmer typ 95, rok 1976, czyli te nasze dzisiejsze odkurzacze, właściwie ten odkurzacz pomarańczowy typ 96. No i patrzymy dalej. Agregat ssący typ 84 jest, czyli taki jak ten, również rok 1976, czyli w roku 1976 na rynek weszły zarówno odkurzacze typ 95 i 96, jak też te silniki do nich typu 84. To jest chyba na razie wszystko, co tutaj znalazłem. Jeszcze sobie spróbujemy później przeczytać coś z kalendarium na końcu tej kroniki, ale chyba o silnikach typu 84 więcej już tutaj nie znajdę. Czyli przynoszę tę wyczyszczoną obudowę od odkurzacza i montujemy go w środku. Ok, przyniosłem sobie tutaj elementy wyczyszczonego odkurzacza. Zobaczcie, ta obudowa wygląda już całkiem ładnie. Ja nie tylko ją odkurzyłem, tak jak widzieliście na nagraniu, ale także wziąłem ten odkurzacz do wanny, wziąłem taki środek do czyszczenia z pewną zawartością proszku do czyszczenia i tak dosyć porządnie wypolerowałem te plastikowe części. One może nie są idealne, ale jednak jest już duża różnica w porównaniu z tym, co było na początku. Ta woda w odkurzaczu była naprawdę brudna, jak ten odkurzacz czyściłem. Wyczyściłem tutaj także te elementy, też tę pokrywę silnika. No zupełnie nieźle, tak jak mówię, nie jest to może jakoś super, ale wygląda to zupełnie nieźle. Przy okazji zauważyłem, że tutaj kiedyś te mocowania, w które są wkręcone śruby mocujące tę pokrywę silnika do korpusu, 2 z nich są ułamane i ktoś, jak widać tutaj po śladach jakiegoś kleju, kiedyś już je przyklejał. One niestety w trakcie czyszczenia mi się tutaj obluzowały, a być może wcześniej już były dosyć luźne, także zaraz biorę klej i spróbuję je jeszcze raz solidniej troszeczkę dokleić. Te 2 pozostałe się trzymają. Ok, ja te elementy mocowania odtłuściłem i spróbuję je teraz ponownie przykleić. W każdym razie widać, że ktoś już kiedyś tutaj starał się dość porządnie o ten odkurzacz zadbać. Dobra, jeszcze ten. Teraz przycisnę. Ok, niech to sobie parę minut postoi i porządnie doschnie. Ok, ta sklejona pokrywa silnika sobie dosycha, a my możemy teraz po prostu zamontować tutaj silnik. Najpierw, przepraszam, musimy założyć tutaj wszystkie te elementy z powrotem na silnik. Było to zrobione w ten sposób. Tutaj nawiasem mówiąc jedną rzecz jeszcze zrobiłem, dałem pod te 2 śruby trzymające tę blaszkę podkładki dystansowe, bo dzięki temu nawet jak to jest mocno przykręcone, one nie blokują tej klamry, która ma znaczenie do obsługi zwijacza przewodu. Zwijacza przewodu niestety, tak jak już wspominałem, tutaj nie ma, powinien być tu zamontowany. Na razie montuję to tak jak jest, ale jak tylko ten zwijacz przewodu dostanę, oczywiście tu go zamontuję. Tu jeszcze nasmarowałem troszkę tę klamrę, zaraz to papierem jeszcze przetrę i ona teraz bardzo ładnie chodzi. Poprzednio była zablokowana i ten przycisk zwijacza przewodu w ogóle się nie wciskał. Teraz przynajmniej będzie to jako tako chodziło. Wkładam silnik tutaj z powrotem do tego odkurzacza. Wkładam też tę klamrę. Muszę to wszystko tutaj ładnie ułożyć. Chyba jest teraz wszystko ładnie tutaj wpasowane. Zobaczcie, w ten sposób to wygląda. I teraz jak wciskam przycisk zwijacza przewodu, to on jednocześnie tutaj
naciska i zwalnia tę blokadę, która trzymała przewód. Jeszcze... O, teraz działa to lepiej, za chwilkę to wszystko przykręcimy. No tak, ale muszę przecież jeszcze zamontować tutaj przewód. Przyznaję, tak jak Wam już wspomniałem, że nie mam oryginalnego przewodu do odkurzaczy Predom-Zelmer z drugiej połowy lat 70. Na razie bardzo za to przepraszam, zamontuję taki zwykły jakiś przewód. W dodatku ten jest 3-żyłowy z przewodem ochronnym w środku. Tutaj były montowane fabrycznie przewody 2-żyłowe bez tego przewodu ochronnego. On jest może minimalnie grubszy, może minimalnie sztywniejszy niż te zelmerowskie przewody. Ja go na pewno wymienię i o tym zrobimy oddzielny odcinek. Zaraz Wam coś pokażę. Gdybym chciał tutaj w tym odkurzaczu zamontować oryginalny przewód, to musiałbym mieć coś takiego jak przy tym odkurzaczyku Zelmer 01, ten akurat z 73 roku. Mam trochę takich odkurzaczy, musiałbym z jakiegoś wypożyczyć przewód, ale w większości są to takie przewody w takim kolorze szarym jak ta wtyczka. To jest chyba najjaśniejszy z tych, które mam i on by tutaj nawet bardzo fajnie pasował do elementów tego odkurzacza, no ale szkoda mi oczywiście wyjmować przewodu z jakiegoś innego zabytkowego urządzenia, nawet jeżeli robię to tylko na chwilę, także po prostu montuję tutaj taki współczesny długi, to jest chyba w ogóle 5-metrowy przewód, większą część jego zostawię zwiniętą w tym korpusie odkurzacza, a tak jak powiedziałem, jak znajdę zwijacz przewodu, jak znajdę oryginalny przewód zelmerowski z tego mniej więcej okresu, wszystko to na pewno wymienimy. Czyli ja w gruncie rzeczy postępuję tutaj wcale nie inaczej niż ktoś, kto wcześniej zamontował tutaj taki zwykły, jakiś krótki radiowy przewód, no ale przynajmniej daje przewód, który troszeczkę lepiej będzie tutaj pasował. Przede wszystkim muszę przeprowadzić ten przewód przez otwór w tej plastikowej pokrywie. Teraz muszę przeprowadzić go tutaj przez tę klamerkę, która go blokuje. Ok. On będzie tam do środka wchodził. Teraz muszę ten przewód wyprowadzić. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak było to zrobione. Tutaj przez ten otwór. Jeszcze go tam troszeczkę więcej włożymy. Muszę go wyprowadzić na zewnątrz. Tutaj przez ten otwór. Ponownie. Bardzo mnie ciekawi, jak znajdziemy ten cały mechanizm zwijacza przewodu. Jak to będzie wtedy wyglądało. Ok. Mam przewodzik już tutaj na zewnątrz i zaraz go połączymy tutaj z tą kostką. Czyli tak, jeden z tych przewodów, na przykład ten brązowy, wkładam tutaj do kostki. Może w ten sposób. Muszę to poluzować najpierw. Ok, on jest tutaj zamontowany już i łączy się z jednym przewodem idącym do kondensatora i do uzwojeń silnika, a drugi wkładam tutaj na środku i on będzie się łączył z tym przewodem idącym do włącznika. Ok. Kostkę mogę tutaj już zamontować i mogę ją też przykręcić do obudowy. Trzyma się to mocno. No ten przewód ochronny jest nam tutaj w tym momencie kompletnie niepotrzebny. Ja go tak po prostu zostawiam. Jak będziemy ten przewód wymieniać, to zamontujemy tutaj taki bez tego przewodu ochronnego. No i teraz, prawdę mówiąc, powinniśmy nadmiar dużą część tego przewodu tam w środku zwinąć. Powiedzmy, zostawimy sobie jakiś kawałeczek. Patrzę, jak on się tam układa bez tego zwijacza. No dobra, jako tako może to być. Dobra, a resztę zostawimy na zewnątrz. On tutaj w żaden sposób nie przeszkadza, nie koliduje z zamontowanym tutaj silnikiem. Ok, trochę głupio, że nie udało się tego zwijacza w tym odcinku zamontować, no ale na pewno ten brak uzupełnimy.
a odkurzacz bardzo na tym nie ucierpi. No to teraz przykręcamy w takim razie 4 śrubkami, tymi krótszymi, tę plastikową obudowę. Tutaj sobie jedną śrubkę wkręcę. Tutaj może drugą. Ok, ta klamra dociskająca silnik, teraz to chyba jest dosyć dobrze widoczne, jest ładnie zamontowana. Tutaj mamy działający przycisk zwijacza przewodu, oczywiście bez zwijacza, a tutaj nie wiem, czy to będzie widać, o, może tak, mamy ten przycisk uruchamiający włącznik i on rzeczywiście powinien funkcjonować. Tutaj tę końcóweczkę przewodu ochronnego pozwólcie, że zabezpieczę, bo po prostu nie lubię zostawiać żadnych niezabezpieczonych przewodów w urządzeniu. O, ona sobie tutaj będzie spokojnie siedziała. Pomyślałem sobie, że przed próbą uruchomienia tego odkurzacza, przed jego zamknięciem, sprawdzimy jeszcze, czy wszystko tutaj jest w porządku. W tej chwili mamy połączenie na wtyczce. Wyłączmy, nie mamy, włączmy, mamy. Wygląda, że jest ok. Jeszcze sprawdzam, czy gdzieś tutaj nie ma jakiegoś przejścia prądu na obudowę, ale na szczęście nie widzę. Ok. No to w takim razie podłączmy teraz ten odkurzacz do zasilania. Teraz, prawdę mówiąc, mamy ten silnik dość już porządnie zamocowany w odkurzaczu. Moglibyśmy go nawet podłączyć już do gniazdka z prądem o napięciu 230 V, ale podłączmy go jeszcze też przez ten nasz malutki regulator napięcia. Mam już podłączone tutaj wszystko, zakładam sobie okulary, bo jednak tutaj coś może z tego odkurzacza ciągle jeszcze wylecieć. Włączę teraz zasilanie. Na razie odkurzacz nie rusza, czyli prawdopodobnie jest wyłączony. Włączę go teraz, włączę jeszcze raz zasilanie. O! Myślę, że działa to całkiem fajnie. Troszkę za bardzo tutaj widać iskrzenie na jednej ze szczotek. Myślę, że jak będziemy wymieniać ten, czy montować ten zwijacz przewodu, to jeszcze raz sobie na ten silnik rzucimy okiem, a może w ogóle zrobimy jeszcze oddzielny odcinek o silniku z tego odkurzacza. Jak widzieliście, można taki silnik naprawdę szybko z niego wymontować. Zobaczymy, niech on troszeczkę pochodzi później i zobaczymy, czy ta szczotka się tam dobrze dotrze, czy dalej będzie iskrzyła. No to w takim razie myślę, że możemy zamykać tę pokrywę odkurzacza. Tutaj te sklejone elementy powinny się już dobrze trzymać. Wpasowujemy tutaj wszystko. OK. Tutaj wystaje nasz przewód. Ja specjalnie zostawiłem go troszkę więcej, aczkolwiek możemy go jeszcze potem ewentualnie tutaj do środka wepchnąć. No i przykręćmy teraz tę pokrywę. Tutaj są 4 śruby. No chyba nie trafiłem tam. Może najpierw ta... O. Teraz weszła głębiej. Ok, ładnie się ta pokrywa trzyma. Odwróciłem teraz odkurzacz w taki sposób, żebym mógł włożyć do niego worek na kurz. No i teraz zakładam tutaj tę ramkę od góry. No, chyba w dobry sposób to założyłem. I teraz zamykam już tę górną pokrywę i w zasadzie ten odkurzacz Zelmer typ 96 z 1978 roku mamy
zmontowany i myślę, że całkiem ładnie wyczyszczony. Aha, to o czym zapomniałem po przykręcaniu tutaj śrub, to są oczywiście te zaślepki. Ja je też troszeczkę wyczyściłem, żeby one tutaj jakoś bardzo nie rzucały się w oczy. Może... Nie, ta już dobrze weszła. Ok, już siedzą tutaj w środku. Odkurzacz mam już zmontowany na stole warsztatowym. Jeszcze odrobinkę tę obudowę z wierzchu przynajmniej przetrę. Wygląda to bardzo ładnie. Jestem generalnie bardzo zadowolony z tego przeglądu, aczkolwiek posłużył on też do tego, żeby zobaczyć kilka rzeczy, które będą wymagały tutaj jeszcze zrobienia na pewno przy tym odkurzaczu, także nie jest to koniec. No przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest ten przewód. Musimy zamontować do niego oryginalny przewód zelmerowski do urządzeń Zelmera z drugiej połowy lat 70. No i brakuje tutaj niestety tego zwijacza przewodu. W tej chwili sobie ten przewód po naciśnięciu przycisku możemy tutaj dość swobodnie włożyć do środka, no ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zobaczyć ten działający mechanizm zwijacza. Oczywiście można by coś kombinować i z jakiegoś nowszego odkurzacza próbować tam taki zwijacz zamontować, ale pamiętajmy, że to jest jednak zabytek techniki i że warto byłoby odtworzyć ten mechanizm, który oryginalnie, fabrycznie się w nim znajdował, więc ja poszukam może takiego odkurzacza ze zniszczoną obudową, z której będę mógł taki działający zwijacz i taki dobry przewód tutaj zamontować. Na razie z tą uwagą ten odkurzacz w ten sposób zostawiam. Możemy nawet zrobić też jeszcze jego próbę, podłączając go już teraz do zasilania bezpośrednio do listwy zasilającej, a nie do regulatora napięcia. I zobaczmy, jak teraz będzie działał. Naprawdę nie jest źle, całkiem fajnie ciągnie, tutaj czuć wylatujące powietrze. Nawiasem mówiąc, tutaj też wyczyściłem taki filtr materiałowy, który znajduje się tutaj na wylocie powietrza. Zróbmy jeszcze króciutką próbę. Okej, no myślę, że jak na taki zabytek z 78 roku działa to całkiem nieźle. Przyznaję, że nie mam żadnych akcesoriów do tego odkurzacza. Tutaj widzę, że na wlocie powietrza jest też gwint, tak jakby ta końcówka była tutaj wkręcana, ale chyba można było też włożyć taką tradycyjną rurę od innych odkurzaczy Zelmer. Możemy to zresztą zaraz wypróbować. Przyniosłem tutaj taką klasyczną rurę od odkurzaczy Zelmer i tak, ona tutaj bez kłopotu wchodzi. No ci z Was, którzy mają akcesoria do tego typu odkurzaczy, dajcie proszę w komentarzach znać, czy rzeczywiście były tutaj rury też wkręcane, tak jak kiedyś w dawnych odkurzaczach Alpha K2. Ja przyznaję, że tego nie sprawdzałem, muszę sobie też popatrzeć na fotografię takich odkurzaczy z akcesoriami. No to jak mamy rurę, to jeszcze włączmy go raz na momencik. Myślę, że mógłbym tutaj w warsztacie tym odkurzaczem poodkurzać i być może jak będziemy omawiać odkurzacz typ 95, ten zielony, to tym posłużymy się do jego wyczyszczenia. Na koniec jeszcze bardzo króciutko o historii. Tutaj w Kronice Zakładów Zelmer w rozdziale Zaczęło się od blachy i alfy, właśnie poświęconym odkurzaczom, jest, tak jak już Wam wspomniałem, notatka, że na potrzeby eksportowe starano się opracować większe, duże odkurzacze z silnikiem o mocy 750-800 W, że tutaj pomagała w opracowaniu szwajcarska firma Rotel, no ale że w biurze konstrukcyjnej Zelmera opracowano konstrukcję właśnie tych odkurzaczy typu 96, jak ten dzisiejszy, i 95, tak jak ten zielony, który widzieliśmy. Opracowano też agregaty ssące o mocy 750 W, czyli takie silniki typu 84, jakie tutaj widzieliśmy. No i dalej jest napisane:
Rozpoczęte w 1974 roku prace nad konstrukcją odkurzaczy podłogowych o podwyższonych mocach zostały zakończone wynikiem pozytywnym i odkurzacze te typ 95 i 96 zostały w 1976 roku wdrożone do produkcji. W tym samym roku do produkcji weszły też maszynka do mielenia produktów spożywczych typ 86 oraz krajalnica typ 93, no i silniki typ 84 wykorzystywane właśnie w obydwu tych typach odkurzaczy. Chyba więcej tutaj o odkurzaczach 95 i 96 nie znalazłem. Rzucę jeszcze szybko okiem do kalendarium umieszczonego tutaj na końcu. Rok 74, 75, 76. No tutaj niestety w kalendarium żadnej wzmianki o tych odkurzaczach typ 95 i 96, prawdę mówiąc, nie widzę. Trochę szkoda, ale to kalendarium w dużej mierze jest poświęcone po prostu różnym wydarzeniom w kierownictwie, jeżeli chodzi o wydziały różne zakładów Zelmer. No dobra, może coś przeoczyłem, ale w każdym razie więcej informacji o tych odkurzaczach tutaj w kronice Zelmera nie znajduję. Jak coś jeszcze znajdę, to pokażę to przy okazji omawiania odkurzacza typ 95, czyli tego zielonego. No i na koniec postawiłem jeszcze raz na moim stole warsztatowym te obydwa odkurzacze, o których dzisiaj mówiliśmy. Przede wszystkim oczywiście ten Zelmer typ 96 z 1978 roku, którym dzisiaj się zajmowaliśmy. Został on wyczyszczony, przejrzany. No niestety, tak jak wspomniałem w trakcie tego nagrania, nie ma tutaj oryginalnego mechanizmu zwijacza przewodu, także przewód został na razie zamontowany tak prowizorycznie i też nie jest to oryginalny przewód Zelmera do urządzeń Zelmera z lat 70., tylko zupełnie współczesny, aczkolwiek on tak czy inaczej wygląda już zupełnie, czy w każdym razie dużo lepiej niż ten jakiś taki przewód radiowy, czarny, krótki, który był tutaj wcześniej zamontowany. Z tym 5-metrowym przewodem, którego część znajduje się w odkurzaczu, można właściwie to urządzenie dosyć wygodnie dzisiaj używać, ale na pewno ten przewód wymienimy i na pewno postaram się zdobyć tutaj też mechanizm zwijacza przewodu, także tym wszystkim się zajmiemy. No i mam nadzieję, że w jednym z następnych nagrań dosyć szybko, może nie w następnym odcinku, ale w jednym z kolejnych zajmiemy się także tym urządzeniem, odkurzaczem Zelmer typ 95. Ten również pochodzi tak jak ten z 78 roku, a obydwa te odkurzacze weszły na rynek w 1976 roku, tak jak przeczytaliśmy tutaj w kronice zakładów Zelmer. I zakładam, że w obydwu tych odkurzaczach na pewno w tym zamontowane są silniki typ 84, ale to sobie sprawdzimy, jak będziemy ten odkurzacz rozmontowywać. Część z Was pewnie widziała taką fajną reklamę, nie wiem, plakat albo jakąś broszurkę zakładów Zelmer z końca lat 70., może właśnie z 76 roku, kiedy te odkurzacze weszły na rynek, gdzie modelka prezentuje właśnie dokładnie te typy odkurzaczy i co ciekawe, dokładnie w tej kolorystyce. Typ 95 i typ 96, zielony i pomarańczowy. Strasznie fajna jest ta reklama, chciałbym ją bardzo tutaj pokazać, ale niestety nie mam takiej oryginalnej, nie mam oryginału takiej reklamy, a nie chcę bez pozwolenia gdzieś z internetu ją ściągać, ale myślę, że wiele osób z Was wie, o jaką reklamę chodzi. Postaram się być może zresztą w opisie tego nagrania zamieścić link do takiej reklamy. Bardzo fajna jest i widać na niej przede wszystkim dokładnie te odkurzacze. Mam nadzieję, że taką reklamę też uda mi się zdobyć i że będę być może w odcinku poświęconym temu Zelmerowi 95 mógł ją pokazać i mam nadzieję, że w jednym z następnych odcinków ten odkurzaczyk też będzie ponownie, no w cudzysłowie, błyszczał trochę jak ten Zelmer 96 po wyczyszczeniu, bo na razie jest strasznie brudny i mam nadzieję, że też okaże się sprawnym, działającym urządzeniem. W tej chwili ma również obcięty przewód i będziemy go musieli wymienić. Jeżeli nie na oryginalny, to tymczasowo też na taki współczesny, żeby zobaczyć, czy ten odkurzacz działa. Nie przedłużam już więcej, dziękuję Wam bardzo. Myślę, że sporo rzeczy w tym dzisiejszym nagraniu obejrzeliśmy, a ja cieszę się, że mamy w kolekcji kolejne sprawne, działające urządzenie, które wymaga jeszcze kilku prac, wymaga jeszcze kilku przeróbek, ale rokuje dosyć dobrze i myślę, że ostatecznie będzie fajnym eksponatem. Cześć, do zobaczenia w następnych odcinkach. Przepraszam, rozplączę tylko te sondy. Dobre, ładne, Rada Państwa, bla 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 bla. Jeszcze raz to nagrajmy, bo szkoda czasu.